Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku i dzisiaj nie witam się z Wami ze wschodu Turcji, tylko z zachodu, no bo zaczęły się wakacje, skończył się rok szkolny, więc wyjechaliśmy na jakiś czas z Ercisz i jesteśmy aktualnie w rodzinnym mieście Nurego, czyli w Burdur. I w Burdur też się poznaliśmy 8 lat temu, wszystko się tutaj zaczęło. Dlatego też, skoro tutaj jesteśmy, to pomyśleliśmy, że odpowiemy na Wasze pytanie, które bardzo często do nas przychodzi. I jakie to jest pytanie? Dlaczego Nuri, jako Turek, wybrał sobie za żonę Polkę, a nie Turczynkę? No to często pytają, ale to nie jest tak, że ja szukałem specjalnie jakąś Polkę czy dziewczynę za granicę, tak? Tak po prostu się stało. Nie ma narodowości w ogóle, nie chodzi o naród. Jak znajdziesz i kochasz, lubisz, to bierzesz. I tyle. Ja nie szukałem specjalnie tak. Mogłoby być Turczynka, mogłoby być Polka, włoska, nie wiem. Po prostu poznaliśmy się, stwierdziliśmy, że pasujemy do siebie i tak wyszło. No ale ja wiem, o co Wam chodzi w momencie, kiedy zadajecie takie pytanie. Tak naprawdę chodzi Wam o to, czy są jakieś takie główne różnice między Polkami a Turczynkami. No i właśnie w ten sposób dzisiaj podejdziemy do tego tematu. Opowiemy Wam trochę o różnicach, ale też słuchajcie, zanim nas obrzucicie mięsem w komentarzach, to powiem też o tym, że oczywiście to są tylko nasze jakieś tam osobiste doświadczenia, opinie. Każdy może mieć inne zdanie na ten temat, poznać innych ludzi, widzieć inne zachowania. I też w momencie, kiedy my będziemy mówić, że Turczynki tam mają jakąś tam cechę, a Polki jakąś inną, to wiadomo, że trochę generalizujemy, no to nie jest też tak, że wszystkie Turczynki są takie, czy wszystkie Polki są takie. Także bierzcie to pod uwagę, zanim wysmarujecie nam komentarz. Okej, no to zaczynamy. Pierwsza jakaś taka główna różnica między Turczynkami a Polkami, może ujmijmy to jakiś taki minus Turczynek, Twoim zdaniem. Dla mnie do Turczynek ciężko zbliżać. Znaczy tak ciężko jest z nimi poznać. Dziewczyny za granicę, znowu powiem, tak niektóre są bardziej otwarte. No, otwarte. I można tak zbliżać, gadać i poznać. Turczynki mają taki charakter, niektóre znowu, że jak chcesz pożartować, pogadać trochę, oni źle rozumieją od razu, że ja coś chcę od niej. Poważnie. Ale nie chodzi o to nawet. Tylko tak może chcę gadać, ale oni rozumieją źle. I to robi pierwszy problem. Pierwsze kroki tak od razu problemem zaczynają. Czyli chodzi Ci o to, że na przykład Polki, czy tam też inne dziewczyny z zagranicy, z Europy potrafią flirtować, sobie pożartować i nie brać tego od razu na poważnie? A do Turczynek, jak coś pożartujesz, to od razu myślą, że chcesz je brać za żonę i jakieś poważne rzeczy, tak? Tak, poważne rzeczy od razu. Nie ma takiej kultury flirtowania w Turcji po prostu. Turczynki nie są tak przyzwyczajone do tego chyba. I niektóre rzeczy nie można gadać. Nie wypada. Z niektórymi Turczynkami nie wypada, bo wstydzą się albo nie chcą, albo nie wiem, jest jakiś powód. Nie da się rozumieć, nie można gadać. Zawsze wtedy ja na przykład robię taki limit sobie, że mam granicę, jak gadam z kimś, z jakąś Turczynką, koleżanki czy coś. Mam granicę po prostu. To ja robię sam albo czuję, że dalej nie mogę iść. Ale dalej znaczy nie coś poważnego, tylko tak dalej kumplować. W sensie nie możesz być do końca sobą, bo musisz niektóre rzeczy zatrzymać, nie możesz wszystkiego powiedzieć. No. O to chodzi? Tak. Sobie tak zatrzymuję, nie powiem wszystkiego. Tak. Ja to zauważyłam w towarzystwie, jak jesteśmy ze znajomymi, nawet jest właśnie taka grupa mieszana, gdzie są i dziewczyny, i chłopaki. No to tak zauważyłam, że właśnie przy Turczynkach nie można niektórych żartów robić, które Polki robią normalnie i się z tego śmieją i nie ma nic w tym wstydliwego, a przy Turczynkach niektóre rzeczy powiedzieć to jest aib, takie jest tureckie słowo nawet na to, no nie wypada. No. Tak, to jest ta różnica. Coś jeszcze mamy? No powiedzmy, że już później jest poważna sytuacja. Poznałeś, powiedzmy, jakąś Turczynkę, chcesz dalej na poważnie, chcesz się z nią związać, jakie są potem problemy?
Chociaż w Turcji teraz pomału się zmienia kultura i ludzi, powiedzmy, nowa generacja. Ale kiedyś było bardzo często tak, że Turczynki od razu podchodziły na temat tak poważnie, bardzo, że od razu ślub, wesele i dzieci. I to bardzo denerwuje facetom, moim zdaniem, ja tak myślę. I to jest naprawdę stresujące, tak na przykład spotkają się tak 2 tygodnie i potem coś zaczyna już pomału poważnego. I to jest trochę stresujące dla faceta, bo co, jeszcze za wcześnie. No, dokładnie. I oni mają, powiedzmy, takie nie minus, tylko Taką cechę. cechę, no. No ale powiedzmy, że już się długo spotykasz z Turczynką i planujecie ślub. Co wtedy się dzieje? Najpierw ona musi mieć zgodę od rodziców, bo Turczynki mają tak, zwracają uwagę na opinię rodziców bardzo, tak w Turcji. Najpierw to rodzice muszą Zaakceptować. Ciebie poznać i akceptować. A rodzice na co patrzą u kandydata? No to też moim zdaniem strasznie wielkie minus, powiem, moja opinia, bo rodzice patrzą, Turczynki też, większość Turczynek, czy facet ma kasę, czy dostaje stabilna wypłata, czy ma samochód, powiedzmy niektórzy, nie się wcale, czy zrobił wojsko i co jeszcze? No, to najważniejsze. Czy takie ma rzeczy, coś tak swoje, żeby zaoferować. tak, żeby Czyli nie patrzą, jaką ty jesteś osobą i jak ty traktujesz tą ich córkę, tylko Tak. raczej materialne rzeczy. albo jak masz pracę, to jaką? Mm. No, Najlepiej, na to- żeby osoba była memurem. Tak, Już mówiliśmy, kto to memur, pracownik budżetowy. no. No tak, tak to jest i może teraz w komentarzach napiszecie, no tak, a Magda to może nie patrzyła na takie rzeczy. No właśnie nie patrzyłam. Jak my braliśmy ślub, to Nuri w ogóle nie miał pracy. Przyjechał do Polski i mieliśmy dopiero nasze życie sobie układać w Polsce i nie wiedzieliśmy, co będzie. Ale dla mnie ważne było to, jaką Nuri jest osobą, jak mnie traktuje i jak my się razem ze sobą czujemy. No bo co mi dadzą pieniądze i materialne rzeczy, jeżeli nie będę w tym związku szczęśliwa, prawda? I my rozmawialiśmy, że no, oboje jesteśmy wykształceni, jakoś sobie poradzimy, jakoś sobie to wszystko poukładamy, jakaś praca na pewno będzie. Więc to nie było zupełnie dla mnie ważne. No, ale... Ja tak samo myślę, ja też patrzyłem na charakter bardziej. No bo Magda ma inną religię i inną ma kulturę. Wszystko tak jest, no inne i wielka różnica jest, ale charakter ja patrzyłem bardziej. No wygląd, wiadomo, no piękno też Ważne, ale... zachwyca faceta, ale no na przykład poślubisz, powiedzmy, jakąś bardzo ładną dziewczynę, a za 10 lat co? Za 15 lat. Albo jak rodzi dzieci, powiedzmy, jeżeli będą. No, Zmienia się Tak. wygląd, nie? ale charakter zostaje. No. Jak już jesteśmy przy temacie wyglądu, no to faceci na pewno będą pisać w komentarzach. No ale powiedz, bo faceci na pewno patrzą na wygląd, tylko tak gadasz, no to powiedz, czy Turczynki są ładniejsze twoim zdaniem, czy Polki? No to powiem szczerze, wiadomo, że patrzyłem na wygląd. Nie mogę kłamać, patrzyłem. I moim zdaniem są bardzo ładne Turczynki, naprawdę. I Polki też. Jakbym miał tak generalizować, to moim zdaniem Turczynki trochę bardziej tak, znowu ładniejsze są ogólnie. Ale no tak jak mówiłem przed chwilą, samo tak piękność to nie wystarczy. Tak, moim zdaniem też Turczynki są od Polek ładniejsze. No nie wiem, może ja tak myślę dlatego, że dla mnie ten wygląd jest egzotyczny. Z drugiej strony Turczynki jak patrzą na dziewczyny z zagranicy, to zazdroszczą, by chciały mieć jasne oczy, jasne włosy i tak dalej. My byśmy chciały mieć ciemne oczy i ciemne włosy i ciemną skórę. Trudno powiedzieć, ale dla mnie no faktycznie Turczynki są bardzo ładne. Ale też myślę, że możemy do tego tutaj przejść. Myślę, że Turczynki się wydają też ładniejsze z tego Idą względu. Turczynki.
idą Turczynki, że Turczynki zawsze bardzo o siebie dbają. Nieważne, czy wychodzą na imprezę, na wesele, do pracy, czy na piknik, zawsze bardzo o siebie dbają, o wygląd, co? No to jeżeli gadamy na ten temat, to powiem kilka rzeczy. To też czasem, moim zdaniem, tak dużo tak przesadzają, że przesadza to jest czasem. To znaczy, na przykład jak gdzieś chcemy iść, wyjść z domu, nie wiem, na spacer nawet, oni bardzo dużo makijażu robią zawsze, muszą być ładnie ubrane zawsze, włosy muszą być umyte, inaczej nie wychodzą z domu. Może są tam jakieś inne Turczynki, nie mówię o wszystkich znowu. Ale generalnie. Generalnie. Polki też może są takie Polki, że zachowują się jak Turczynki, ale nie generalnie. Więc to, co ja spotkałem, no dziewczyny takie są, znaczy Turczynki, że za bardzo dbają o siebie, to fajnie, ale przesadzają. Że za długo musisz wtedy czekać na Turczynkę, jak chcesz gdzieś wyjść, bo się szykuje za długo, a Polka coś tam ubierze na siebie, włosy zwiąże i wychodzi. I niektóre Turczynki na przykład tak bardzo malują, wszystko tak na twarz smarują, że jak umyje to wszystko, to nie poznajesz już. No. Albo strach pocałować, że wszystko ci wytrze w ciebie. No, tak. Nie, żartujemy, no ale faktycznie, to jest prawda. I też zauważyliśmy raz, mi zawsze to przychodzi do głowy, pamiętasz jak jechaliśmy na wycieczkę nad Morze Czarne? Na ile dni to było? Na 3 dni? 3 dni, ale jeden dzień po drodze, tak, czyli no, 2. Dwie noce spaliśmy w hotelu. No. Jechaliśmy z biurem podróży, no i my się spakowaliśmy w jeden plecak na te 3 dni. A Turczynki miały po 2 walizki, także to dla mnie też było szokiem. Co można tyle zapakować na 3 dni, no naprawdę. No. Więc no o to chodzi, one po prostu lubią się ładnie ubrać, lubią mieć mocny makijaż, włosy ułożone i tak dalej. Polki tak nie zwracają na to uwagi. Tak. No dobrze, to mamy to. Mi się wydaje też, że akurat dla Ciebie dużym minusem jest to, że bardzo dużo Turczynek pali papierosy. O, matko, to... Prawda? No, jak szukał, to będzie źle. Ja nie szukałem nikogo, po prostu się zdarzyło. Ale ja zawsze mówiłem od samego początku, nigdy nie biorę dziewczynek, która pali, bo mi to denerwuje, nie wiem, nie lubię. I Twoja rodzina zawsze się śmiała, że nie znajdziesz takiej? No ja im mówiłem zawsze, że nigdy nie będę poślubić nikogo tam, żadnej dziewczyny, która pali. Oni zawsze się śmiali, nie znajdziesz takiej osoby, bo wszyscy palą. Ja mówię, no to ja nie będę poślubić nigdy. No nie wiem, tak od dzieciństwa, bo moja rodzina pali, od dzieciństwa mi to denerwuje, śmierdzi, kasa idzie. I nie wygląda ładnie. Nie wiem, teraz nie chcę irytować ludzi, którzy palą, ale to jest moja opinia. Ja nie lubię po prostu. Nie jestem przeciwny, ale mogą palić, ale ja nie lubię. Tak, tak. A moja rodzina akurat nie pali. Ja też nie paliłam nigdy, więc to się dobrze zgrało. No. Ale z drugiej strony, jak o tych ożywkach, z drugiej strony, jak o tych używkach mówimy, no to tutaj ja bym wskazała jednak na niekorzyść Polek, bo Polki z kolei sporo piją alkoholu. No, to też. No to każdy naród coś ma. No, ja akurat nie, chociaż były też takie czasy studenckie, wiadomo, że się balowało i sporo się tego alkoholu piło. No i wiadomo, że w takich czasach właśnie studenckich się poznaje, prawda, partnerkę. Więc jak patrzeć na ludzi w takim wieku, no to myślę, że Polki piją na pewno więcej niż Turczynki. Tak, Turczynki też piją, ale Polki więcej. Znowu to mi nie przeszkadza, mogą pić, ale niektóre to przesadzają czasem. No mówię, jak już mówimy o różnicach, no to wspomniałam też i o tym. No tak. Ale przynajmniej nie kłamią wtedy. No. Jak ktoś się napije trochę. To mówi prawdę. No. No i może to dlatego też, słuchaj, Polki sobie wypiją, to potem bardziej otwarte są i łatwiej z nimi się zapoznać. Może o to też chodzi, nie wiem.
No dobrze, to mamy takie różnice. I co jeszcze? Na przykład Turczynki robią taki dystans. Hmm. Nie wiem czemu. Mhm. Na przykład jak spotykasz z jakąś Turczynką, jesteście razem nawet powiedzmy, Mhm. to ona czasami tak nagle nie wiadomo skąd chce robić dystans. Hmm. Tak zachowuje się zimne tak. Mhm. I to co ja wiem z tego, że oni robią specjalnie tak, żeby facet miał więcej uwagi na dziewczynę. Aha, czyli musisz cały czas się starać Tak. nawet po ślubie. No. I to jest Taka wtedy, metoda. na przykład ja bym stresował i bym czuł tak Ciśnienie za duże. ciśnienie za dużo i czułem, to nie lubię takie coś. Mhm. Faceci ogólnie moim zdaniem nie lubią to, Mhm. no to nie róbcie tak dziewczyny. Po prostu facet lubi mieć tak spokojną głowę i lubi być nie za dużo, nie za mało wolny. Mhm. Ale jak ktoś mu tak zablokuje, Mhm. to wtedy zaczynają problemy moim zdaniem, a Turczynki to robią często. No, myślę, że facet jak coś czuje i ma taki charakter, żeby pokazywać swoje uczucia, to będzie je pokazywał. Nie trzeba robić jakiegoś parcia na faceta. A właśnie, Turczynki zbyt dużo oczekują, że ty mi prezenty nie kupujesz, ty mi nie mówisz ładne słowo, ty mnie nie kochasz. Aha. No, jak będę miał ochotę, to powiem, to kupuję, to robię. Mhm. Prawda? Znowu też myślę, że to zależy od charakteru. Ja akurat nie jestem osobą jakąś taką bardzo romantyczną, że ja potrzebuję tego typu rzeczy, tam jakieś kwiaty, jakieś wierszyki i tego typu rzeczy. To nie robi na mnie wrażenia. Ja raczej patrzę na to, w jaki sposób Nuri mnie traktuje, czy o mnie dba. Takie właśnie drobne rzeczy na co dzień w jego zachowaniu mi pokazują, co on do mnie czuje, a nie tam jakieś kwiaty. A jak już mam mi kupić jakiś prezent, to ja kwiatów wcale nie lubię, bo kwiatów się nie da zjeść. No na przykład to jest głupota, to jest moja opinia znowu. Powiedzieć komuś, powiedzmy, kocham cię, lubię cię. No dobra, to są fajne słowa, ale można to mówić łatwo. Ważne, Co robisz? No ważne, co robisz. Moim zdaniem pokazanie, jak zachowujesz, tak, ważniejsze niż mówienie to słowo. No Więc właśnie. ja wolę pokazywać, tak, na przykład. I No. Turczynki chcą słyszeć też. My mamy takie powiedzenie po polsku, nie wiem czy ty znasz. Krowa, która dużo muczy, mało mleka daje. Tak, Czyli ten, kto dużo tam miłych słówek ci będzie mówił, to wiesz, nie? Wcale to może prawda nie być. Dziewczyno tam siedząca. Pamiętaj o tym. no na przykład miałem kolegę, dużo takich sytuacji miałem. No, mówił tyle razy kocham cię, kochanie, misiu, pisiu, takie rzeczy, ale drugi dzień poszedł Do innej do dziewczyny. innej dziewczyny. No to co? Ta dziewczyna biedna, co na przykład? Ona myśli, że on kocha. No właśnie. Trzeba Takie coś. Można mówić to łatwo, ale co robić, czy, nie? no, co robisz i czy naprawdę tak czujesz? Właśnie. Turczynki niektóre tego nie rozumieją. Tak. Facet dużo próbuje, wiele rzeczy robi, ale one i tak nie są zadowolone. Tak. I też na co ja zwróciłam uwagę, to co w sumie Nuri wcześniej już powiedział, że żeby wejść w związek poważniejszy, czy tam w małżeństwo z Turczynką, to trzeba uzyskać zgodę rodziców. No i na tym uzyskaniu tej zgody się nie kończy, prawda? Potem po Tak. ślubie co się dzieje? No, tak mogę mówić, że w Turcji poślubisz z całą rodziną, w Polsce poślubisz tylko dziewczyną. I to wszystko tłumaczy. To znaczy, rodzina w Turcji niestety, to też trochę zmienia teraz, ale cały czas tak jest. Tak trochę, ale jest. Rodzina za dużo wtrąca się. Wszystkiego tak. Kiedy robicie dzieci, kiedy to, przyjeżdżają, odwiedzają bardzo często. Bez zapowiedzi bez często. zapowiedzi. Że co robi żona, co robi mąż, dużo pytają. No tak. Tak. To fajnie tak, że rodzina chce utrzymać kontakt, ale No.
trochę prywatności by chciało Tak. mieć małżeństwo, Tak. nie? Też. Tak. Właśnie, no bo to też nie jest tak, ja też jestem bardzo związana z moją mamą, bo przez większość życia byłyśmy my we dwie tylko, więc wiadomo jaką mamy taką relację bardzo taką no silną więź. I wiadomo, że ona też się bardzo interesuje i często ze sobą rozmawiamy i tak dalej. No ale to nie jest w taki sposób, nie? Jakby zrobiła matka Turczynki, ja myślę, nie? Matka Turczynki po prostu gdzieś tam robi znowu takie ciśnienie, to o czym mówił Nuri, że mężczyźni tego nie lubią i jeżeli teraz mężczyzna dostaje ciśnienie od żony i jeszcze od teściowej, to już jest makabra, nie? No oczywiście znowu, pamiętajcie, generalizujemy, nie? Nie wszystkie rodziny są takie. Nie wszystkie Turczynki są takie, to pamiętajcie. Na przykład taka historia też. Chłopak z rodziną pojechali do domu tam dziewczyny, żeby prosić o rękę, gadać z rodziną, poznać. Gadają sobie i matka dziewczyny pyta, a co chłopak robi, gdzie pracuje. Gadają tak dalej, nie patrzy, a jest fajny, przystojny czy coś tam i charakter fajny, nic, tylko a z ciekawości, ile zarabia chłopak, to już wszystko tłumaczy, naprawdę. No to wiadomo na co patrzą. Dokładnie. No. No tak to jest, no ale może powiedzmy o jakichś plusach jeszcze Turczynek, bo tak o minusach mówimy cały czas. Albo może powiedzmy o minusach Polek, było równo, bo też mamy my minusy przecież. Tak. Nikt nie jest idealny. No. Tylko moja żona. Okej. Polki, mówiliśmy już, że o alkoholu. No. Co jeszcze? Tak mogę mówić na przykład, że Polki z drugiej strony za bardzo są otwarte. Że za dużo sobie pozwalają, jak są nawet relacji. Trzeba mieć granice też czasem, bo jesteś z kimś i nie można wszystkiego robić albo mówić, albo nie wiem. Prawda? Przynajmniej ja tak myślę, może ja jestem z Bliskiego Wschodu, trochę tak zamkniętą głowę, ale normalnie tak powinno być moim zdaniem. Myślę, że to jest głowa nie z Bliskiego Wschodu, tylko głowa staroświecka, wiesz, my chyba mamy staroświeckie głowy po prostu, bo ja też tak myślę, że jak już się jest w relacji, a już w ogóle po ślubie, że on jest moim mężem, to mi w ogóle do głowy nie przychodzi, żeby sobie tam się umawiać z jakimiś facetami, albo wychodzić z koleżankami do klubu sobie bez niego, albo tam nie wiem, co tam innego jeszcze. Wiadomo, to nie jest tak, że ja nie mogę mieć kolegów, nie? Tak. Że nie mogę z jakimś starym swoim przyjacielem się umówić na kawę czy coś. To wiadomo, coś innego, ale no jest niestety dużo Polek, które wychodzą, mimo że mają męża, trochę po to, żeby się zabawić i poflirtować. Może nie mówię tam, że od razu latają, zdradzają i coś robią, ale lubią tak się trochę dowartościować i zobaczyć, czy jeszcze jacyś inni faceci zwracają na nie uwagę i nie myślą, że to jest coś złego. Nie, a wtedy chłopaki z Polski też pójdą do dziewczyn, bo tak widzą, co się dzieje. Tak. Wtedy się zaczyna wszystko. Moim zdaniem to nie znaczy, że ja zamykam Magdę w domu i nie pozwolę nic. To nie. Tak jak ona mówiła, musi być jakiś limit, granica, że musi osoba tak czuć, że tu muszę postać już. Dalej nie mogę iść, bo mam męża, bo mam chłopaka, bo mam dziewczynę, bo mam żonę. Trzeba tak znaleźć złoty środek po prostu. Ani w tą za bardzo, nie? To jest to. To nie każdy umie, dlatego są rozwody i walki i takie rzeczy. Tak. I co jeszcze? Jakiś jeszcze minus Polek? Minus Polek jeszcze? Już się to boję. trochę śmieszne, bo niektóre Polki są bardzo ładne, znowu powiem szczerze. No ale... gorzej niż moja żona, ale ładne są, można mówić. Na przykład ładna Polka idzie, no piękna dziewczyna, ale mówi, jestem brzydka i nie czuje self-confident. Nie jest pewna siebie. No nie jest pewna siebie, ale jest piękna. Nie akceptuje to. Z drugiej strony Turczynki
są bardzo brzydkie, albo grube, niektóre, tylko daję tak przykład. Mhm. I chodzą tak pewna siebie, ubierają sukienki, wszystko i mówią, jestem bardzo piękna. Mhm. Głowę do góry noszą. No i to jest trochę dziwne, Mhm. bo patrzysz na dziewczynę super piękna, ładna, mówi jestem brzydka i nie jest pewna siebie, a z drugiej strony brzydka mówi jestem bardzo ładna i pewna siebie. Mhm. Tak, tak. No Ja to- nie wiem, z czego to wynika, ale faktycznie zauważyłam gdzieś tam w naszym narodzie takie zachowanie. Ja też tak mam, nie? Patrzę w lustro i tylko patrzę na swoje minusy, nie widzę żadnych plusów. Jak usłyszę komplement, to nie przyjmuję tego, że ktoś faktycznie coś dobrego o mnie myśli, tylko się zastanawiam, co ode mnie chce, że powiedział mi coś miłego. Na pewno kłamie. I widać to po Polkach, nie? Że tak chodzą takie zamknięte, Tak. głowę na dół, a Turczynki zawsze, głowa do góry. One Jak są gwiazdy. piękne, one są super. No, tego powinnyśmy się chyba nauczyć. Chociaż z drugiej strony to czasem też może być minus, taka za duża pewność siebie, nie? Tak, tak. Bo z tego właśnie się robi to ego i ten taki dystans, który No. one stawiają. Więc no nie wiem, znowu trzeba tutaj wyśrodkować sobie. No to może teraz trochę plusów też Turczynek. No nie jest wszystko źle. No mówiłem już, że one są ładne, Pewne ciebie. pewne siebie Mhm. i dbają o siebie. To fajne jest. Jak nie przesadzają, to fajnie. Ja coś mam teraz, coś ci tylko podpowiem, bo zapomniałeś o tym. Mhm. Plus Turczynek jest taki, że one się potrafią spontanicznie zorganizować. To znaczy co? Jak na przykład? No na przykład, że my w Polsce wszystko musimy mieć zaplanowane, nie? No. A Turczynki nie muszą, wszystko spontanicznie jest. Ich to nie denerwuje, a mnie denerwuje na przykład, jak No nie mam właśnie. planu. To jest dla nas, dla facetów plus. No, bo sądzę, że Polacy też nie mają chłopaki plany jak dziewczyny. Moim zdaniem Polacy tak chłopaki są prawie tak samo jak my. Wszystkie faceci takie same są. Turczynki tak dostosują się do sytuacji bardzo szybko. Nie muszą mieć plany. To jest super. Wychodzimy, idziemy, siedzimy, wszystko fajnie. A Polki muszą być zaplanowane wszystko i musi mieć tak plan, że o 8 spotkamy na przykład. Tak, powiedzmy. Albo jutro nie mogę, mam robotę, mam coś. Dokładnie. No może mieć coś, ja nie mówię tak nic przeciwko, tylko Turczynki dostosują się do wszystkiego, tak do No sytuacji. są takie spontaniczne i nawet jeżeli coś jest nie po ich myśli, nie po ich planie, to ich to tak nie denerwuje jak Polki. No, Znowu ja też nie wiem, czy wszystkie Polki mają tak jak ja, no może to jest mój jakiś taki minus. Ale wydaje mi się, że to jest z naszej kultury trochę wzięte, że gdzieś tam wszystko planujemy, wszędzie biegniemy, wszystko zapisujemy w kalendarzu no, i też jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce do tego, że jak mamy mieć gości, no to też to jest umówione wcześniej, dzwonimy do siebie wtedy i wtedy. A w Turcji tak no, spontanicznie się żyje, nie ma planu, nie wiem, mówimy na przykład, dobra, to zrobimy piknik czy tam grilla i nie mówimy w jaki dzień, o której godzinie co, tylko nagle jeden dzień wstaje i Nuri mówi dalej, ubieramy się, jedziemy na tego grilla. A ja mówię, no ale przecież nie było nic umówione, ja myślałam, że to będzie, nie wiem, w piątek o 17, a nie dzisiaj. Albo nagle ni stąd ni zowąd ktoś puka do drzwi i są nagle goście a ja jestem w piżamie i nie mam nic do kawy na przykład. No, mnie to stresuje, a Turczynki w takich sytuacjach potrafią się odnaleźć bardzo dobrze. No, no. tak. No, ja nie wiem, to są chyba takie najważniejsze rzeczy. Jeszcze jest jeden minus Polek. Polki Co? przeklinają dużo, a Turczynki nie używają brzydkich tak, słów. tak. To mi nie denerwuje, tylko jakoś nie fajnie, nieładnie to brzmi, jak dziewczyna tak przeklina, bo Tak trochę. ale Turczynki też przeklinają, No tylko tylko- nie w towarzystwie. tylko nie w towarzystwie i mniej niż Polek. Tak, to jest to, nie? No co jeszcze może być? Na przykład takie coś, ale to chodzi o kulturę, nie Turczynek, tak? Że przed ślubem za bardzo nie można spotykać, trzymać za rękę, przytulać, całować, Nic robić. A Nic już na pewno robić. nie zamieszkać ze sobą. nie zamieszkać ze sobą, ale
to bardzo dużo teraz zmieniło. Mhm. Dawno temu tak było w Turcji, teraz nie jest tak, nie myślę, tak? Ale kiedyś było, ja pamiętam. To też można mówić. W Polsce nie wiem jak było. Czy było tak W samo Polsce cały też czas? tak było i też się pomału zmieniło i tutaj też się pomału zmienia. Chociaż w momencie jak my mieszkamy na wschodzie Turcji, no to tam cały czas tak jest, nie? Bardziej tak konserwatywnie, że gdzieś tam no dopiero po ślubie można ze sobą zamieszkać i tak dalej. No, Mhm. to prawda. Ale teraz to jest śmiesznie, tak? Wszystko dowróci tak, jak w starych czasach będzie teraz. To znaczy na przykład Polki wolą siedzieć w domu teraz. Niektóre, bo Tak. zrobili jakiś program, wiecie o co chodzi? I w to Polsce? wtedy wolą siedzieć. Tutaj też tak było cały czas. Teraz trochę lepiej, ale jest jeszcze trochę też. Czy tak się pozmieniało? Jest taki stereotyp, że Turczynki siedzą w domu, nie mają nic do gadania, robią tylko dzieci, nie robią kariery, nic ich nie obchodzi, To a nieprawda. Polki robią karierę i są takie wyzwolone i tak dalej. No właśnie ja tak teraz ostatnio widzę to, co Ty mówisz po zmianach w rządzie polskim, że dużo właśnie Polek zostaje w domu z dziećmi, a tutaj z kolei właśnie bardziej jednak ta Turcja się robi otwarta i dużo Turczynek idzie do pracy, robi No. karierę. Na wschodzie Turcji nie bardzo, ale Na jak zachodzie? patrzysz tak ogólnie cała Turcja, Mhm. bardzo dużo kobiet pracuje wszędzie. Nawet byś była zdziwiona, że tak. Tak. Więc No. to też jest taka... No myśleliśmy właśnie na początku, żeby powiedzieć to jako różnicę, że Polki robią karierę, a Turczynki siedzą w domu, ale to nie jest prawda już na tą chwilę, no po prostu. To tak. nie jest prawda, bo są i takie, i tu, i tu. No. No, dokładnie. No dobrze, ja myślę, że chyba powiedzieliśmy o tych najważniejszych No, rzeczach. Jeszcze bardzo dużo rzeczy są tak do No, gadania, ale ale byśmy do rana Myśmy gadali. do rana gadali i... No. Może ktoś nas na kawę zaprosi, to będziemy gadać tak, nie na YouTubie. No, w każdym razie ja bym to tak podsumowała. Nieważne jaka jest narodowość, wszystkie kobiety mają i plusy i minusy. Wszystkie ludzie. Wszystkie ludzie, dokładnie. I to nie o to chodzi, że my siebie jakoś szukaliśmy, że ja koniecznie chciałam mieć męża Turka, a Nuri chciał mieć koniecznie żonę Polkę. Po prostu tak wyszło. No i weźcie trochę też ten filmik z przymrużeniem oka, nie obrażajcie się. No, Szczególnie dziewczyny, kochane Turczynki, my Was bardzo, bardzo lubimy, przecież mam tu Polki dużo koleżanek Polki tak samo. Jesteście wszystkie wspaniałe dziewczyny, każdy ma coś tam swojego za uszami, wiadomo, także tak to jest. Okej, No, tyle chyba. tyle No co? chyba. A Polaków zapraszam do Turcji, bo zawsze Turcy mężczyźni biorą Polki, No. a odwrotnie jest mało. Mało, ale są takie Są takie, związki, ale mało. wiemy o tym, ale mało. Polacy, słuchajcie, no zapraszam. No. Bardzo ładne dziewuchy są w Turcji. No, bierzcie. Jest, no. Okej. No dobra, to będziemy kończyć. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że trochę Wam rozjaśniliśmy, wystarczająco na to odpowiedzieliśmy. Mówię, oszczędźcie nas w tych komentarzach. Chcieliśmy być po prostu szczerzy, a nie chcieliśmy nikogo urazić. Jak Wam się podobało, to lajkujcie, zostawiajcie komentarze, subskrybujcie kanał, bo co tydzień wrzucam nowe filmy, wtedy niczego nie przegapicie. Duście te dzwoneczki, tam wszystkie przyciski, które są. I do zobaczenia za tydzień. Görüşürüz. No do zobaczenia. Turczynki są ładne, czy Polki są ładne, czy kto? Tu nos tam wytnij, bo nos dotykałem, będą mówić, a Nuri kłamie. No drapałem tak. Nie, jak Cię spędziało, to co? Jeszcze minus Polek. Tak. Ja nie wiem, ja jestem idealna. Lata nam tu jakaś osa, nie będzie jej widać na kamerze?